Tutaj jest numer pralki, rok produkcji 1988, tak, tak, czyli pralka z samego końca lat 80., z samego końca PRL-u można by powiedzieć. Oczywiście bardzo chciałbym wymontować tutaj silnik z tej pralki, no tylko pytanie jak? Tutaj żadnych śrub montażowych nie widzę. I spróbuję z drugiej strony odkręcić wirnik. Dobrze by było to chyba robić w dwie osoby. Zobaczcie, zdjąłem tutaj wirnik. Przynajmniej na razie poszło łatwiej niż myślałem. I co? O! I wydaje mi się, że mamy silnik typu SEK 106.4. Tutaj w tej drugiej pralce z początku lat 80. chyba mamy jeszcze silnik typu SED 110.4. Dokładniej poczytaliśmy o właściwościach tego silnika w katalogu, a o właściwościach tego silnika tutaj na tej naklejce czy na tej tabliczce znamionowej. Z wyłącznika wychodzą te dwa przewody, biały i niebieski. O, zobaczcie, mamy połączenie. Nie mamy. Mamy. Jeszcze raz włączę. Czymś ten silnik od spodu podeprzeć, nałożyć na niego obudowę, trafić tutaj śrubami w otwory. Ok. Dokładnie w tym samym kolorze. No, ten oryginalny był już strasznie tutaj popękany. Ale najpierw spróbujmy w jednym z kolejnych odcinków zobaczyć, jak będzie to działało z nowym kondensatorem. Cześć! Dzisiaj tutaj na stole warsztatowym mam rozłożony na części silnik typu SK5B z odkurzacza Alpha K2. Wydaje mi się, że już jeden odcinek o demontażu tego odkurzacza oglądaliśmy, a teraz w jednym z następnych odcinków zajmiemy się tym silnikiem. Ja go już w miarę wyczyściłem. Teraz pozostało mi jeszcze tylko ten silnik zmontować i jeszcze go przetestujemy, ale o tym będzie jeden z kolejnych odcinków. Natomiast dzisiaj w tym odcinku chciałbym obejrzeć szybko przynajmniej tę pralkę wirnikową, którą mam tutaj na stole warsztatowym, aczkolwiek do filmu zdejmę ją raczej z tego stołu na podłogę. To jest pralka wirnikowa w cudzysłowie typu Frania, ale to nie jest klasyczna SHL-ka Frania z Kielc, tylko to jest pralka Światowit z fabryki w Myszkowie. Przyznaję, że nie wiem w tej chwili dokładnie z którego roku. Być może uda nam się to przeczytać później na tabliczce znamionowej, chociaż ta tabliczka jest dosyć nieczytelna. Ja tę pralkę pożyczyłem z domu sąsiadów, opiekuję się teraz domem sąsiadów, którzy wyjechali na urlop. Tam w piwnicy, w końcu piwnicy, w rogu piwnicy stała taka bardzo dawno nieużywana pralka. Pomyślałem sobie, że nic się nie stanie, jeżeli pożyczę ją tutaj do nas do warsztatu, obejrzymy tę pralkę, wyczyścimy ją, zobaczymy w ogóle, czy da się ją jeszcze uruchomić i po prostu odstawię ją dzisiaj albo jutro z powrotem na miejsce. Może kiedyś zresztą uda mi się tę pralkę odkupić do mojej kolekcji. Natomiast ta pralka jest ciekawa, bo ona jest chyba najnowsza z tych wszystkich, które mam i które będziemy tutaj po kolei na kanale oglądać i troszeczkę różni się konstrukcją. Także dzisiaj zajmiemy się tą pralką Światowit. Chyba z końca lat 80., ale najpierw chciałbym ją wziąć na chwilkę do ogrodu i wyczyścić, bo ona jest po prostu strasznie brudna. O, tutaj po pierwsze trzeba tę pralkę wyczyścić z zewnątrz, a po drugie tutaj w środku też jest sporo brudu. Zaraz ją obejrzymy od spodu, od strony silnika, ale nie chcę jej teraz przekręcać, bo wszystko to mi się wysypie na podłogę w warsztacie. Także na razie zabieram ją do ogrodu.
O, tutaj dla porównania pokażę Wam inną pralkę Światowit z mojej kolekcji, pralkę z myszkowskiej fabryki naczyń emaliowanych w Myszkowie, również bardzo fajną, malutką, nawet tutaj z wyżymaczką. Pozwólcie, że ja na chwileczkę ją postawię do góry nogami. To jest pralka, jeżeli dobrze pamiętam i jeżeli dobrze jestem w stanie tutaj odczytać na tej też troszkę zatartej tabliczce, z 1981 roku, czyli z początku lat 80. Ta, którą dzisiaj oglądamy, jest chyba z 88 roku, czyli z końca lat 80. Zaraz spróbujemy tę tabliczkę przeczytać, bo ja ją troszeczkę doczyściłem. Natomiast chciałem Wam pokazać różnicę w montowaniu silnika. Tylko muszę odkręcić tutaj jedną śrubę, która trzyma tę klapę na dnie pralki. O, odkręciłem tutaj dwa mocowania, zdejmuję pokrywę tej pralki i zobaczcie, tutaj silnik jest dosyć podobny, to jest silnik typu SED 110-4. Szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy jest to dokładnie ten sam typ co w pralce, którą dzisiaj będziemy oglądać, ale mam nadzieję, że zaraz to zobaczymy. Natomiast on jest w zupełnie inny sposób zamocowany. Tutaj są dwa takie mocowania przykręcone do boków pralki. Silnik jest przykręcony do tych mocowań. Jest tutaj koło pasowe na silniku, jest koło pasowe na wirniku pralki, jest pasek pomiędzy silnikiem a tym kołem pasowym, które odpowiada za ruch wirnika. U nas w tej naszej, w cudzysłowie dzisiejszej pralce z 88 roku jest to zrobione inaczej. Wirnik znajduje się już bezpośrednio na osi silnika. No nie wiem, wydaje mi się, że to rozwiązanie, tak jak w tym przypadku, takie tradycyjne, jak w tych starych pralkach wirnikowych, nie wiem, pewnie było bezpieczniejsze, bo jeżeli pojawiły się jakieś przecieki tutaj na wirniku, no to być może nie zalewało to od razu, czy nie zawilgacało to od razu całego silnika, natomiast pewnie obawiam się, że w przypadku tej pralki z 88 roku, jeżeli pojawił się jakiś przeciek, to pewnie zaraz cały silnik był wilgotny, mogło łatwo dojść do zwarcia i do uszkodzenia całego silnika. No, taka w każdym razie różnica w montażu silnika w tych pralkach z początku i z końca lat 80. A tę pralkę na razie zamykam, wynoszę z powrotem do kolekcji i też ją sobie w oddzielnym odcinku obejrzymy. Też bardzo, bardzo mnie ciekawi. Tutaj nawiasem mówiąc na kondensatorze też jest data 0881, tak, czyli zgadza się z tym, co jest napisane na tabliczce znamionowej, pralka z 81 roku. Bardzo fajna, malutka, zgrabna. O, przyniosłem już tutaj z suszenia tę pralkę, którą dzisiaj się zajmujemy. Nawet fajnie, bo możemy sobie jeszcze raz porównać tutaj sposób montowania tych w sumie podobnych do siebie silników, ale zupełnie inaczej w pralkach zamontowanych. Ta z paskiem, z kołem pasowym, na końcu którego znajduje się wirnik, i ta pralka z silnikiem, który nie ma tu już żadnego dodatkowego koła, nie ma paska, tylko po prostu wirnik znajduje się na końcu osi tego silnika. Prostsza konstrukcja, no nie wiem, być może bardziej podatna na jakieś uszkodzenia tego silnika przy jakichś przeciekach z pralki. Dobra, tak to wygląda. Ta nasza praleczka z 88 roku jest troszeczkę większym modelem. Zobaczcie, nawet widać tutaj pośrednicy obudowy od tej malutkiej z 81 roku. Nawiasem mówiąc, tutaj na kondensatorze też jest data, tylko ja jej w tej chwili nie widzę. Dopiero jak wyjmiemy ten kondensator, to zobaczymy, czy rzeczywiście jest to 88 rok. Dobra, nie będę tej małej pralki na razie jednak jeszcze odstawiał, bo może ona nam się jeszcze do jakiegoś innego porównania przyda. Zaraz zajrzymy do silnika, tylko obiecałem jeszcze, że popatrzymy na tabliczkę znamionową. Ja spróbowałem ją troszeczkę wyczyścić. Mam nadzieję, że ona będzie odrobinę wyraźniejsza niż przedtem. Dla ułatwienia zrobiłem sobie też zdjęcie tej tabliczki, powiększyłem i teraz jest to na zdjęciu faktycznie lepiej widoczne. Wyświetlę to zdjęcie też tutaj z boku. Na górze napis Myszkowska fabryka naczyń emaliowanych w Myszkowie, pralka PW Światowit. Charakterystyczne z tym T na końcu, nie Światowid. To jest chyba typ pralki F-601. Tutaj jest numer pralki, rok produkcji 1988, tak, czyli pralka z samego końca lat 80., z samego końca PRL-u można by powiedzieć. Pojemność 35 litrów, ciężar suchej bielizny 1,5 kg, moc pobierana 200 W, napięcie znamionowe, prąd przemienny jednofazowy 220 V, częstotliwość sieci 50 Hz, rodzaj pracy S1, praca ciągła.
Zakłócenie radioelektryczne poziom N, czyli pralka spełniająca normy, jeżeli chodzi o zakłócenia radioelektryczne. Znak kontroli technicznej. Fajnie. Przede wszystkim zależało mi na zobaczeniu, jaki to jest model pralki i z którego roku pochodzi. Czyli pralka Światowic z 1988 roku. Oczywiście bardzo chciałbym wymontować tutaj silnik z tej pralki, no tylko pytanie jak? Tutaj żadnych śrub montażowych nie widzę. Nie jest to tak prosto zrobione jak w przypadku tej drugiej pralki, gdzie wystarczyło odkręcić śrubę, zdjąć pasek i mieliśmy silnik wymontowany. Przypuszczam, tak jak kiedyś czytałem, żeby wyjąć ten silnik, muszę najpierw odkręcić tutaj wirnik i pod wirnikiem po jego wyjęciu powinny znajdować się śruby, którymi ten silnik przykręcony jest do obudowy. No właśnie, a żeby wykręcić ten wirnik, to musiałbym zablokować tutaj oś silnika, bo inaczej nie będę w stanie. Tutaj trzymanie za ten wentylator, który znajduje się na silniku, chyba nic mi nie da, bo on, ja go albo oberwę, albo momencik. Tak, on zaczyna tutaj przeskakiwać na osi tego silnika, czyli myślę, że trzeba by pewnie zdjąć ten wentylatorek, ściągnąć go po prostu i może jakimś kluczem, jakąś taką żabą hydrauliczną przytrzymać po prostu za oś tego, o właśnie, za tę oś silnika. Nawet chyba ręką uda mi się. O, wentylatorek zdjąłem. Tutaj jeżeli bym go zablokował, to po prostu by się ta oś nadal ruszała i po prostu bym wytarł tutaj ten plastik w wentylatorku. Także chyba tego lepiej nie robić. No nie wiem, może kombinerkami uda mi się przytrzymać tutaj za tę oś silnika i z drugiej strony spróbuję odkręcić wirnik. Zobaczymy, czy to się uda. O, spróbuję tutaj mocno złapać kombinerkami. Przechylę pralkę i spróbuję z drugiej strony odkręcić wirnik. Dobrze by było to chyba robić w dwie osoby. Kręcę tym wirnikiem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i jeżeli się nie mylę, to on się nawet bez większego oporu odkręca. Ok. Zobaczcie, zdjąłem tutaj wirnik. Przynajmniej na razie poszło łatwiej niż myślałem. I co? No i faktycznie. O, tu jest jeszcze kompletnie jakieś resztki prania nagromadzone na tej ośce. Mam wrażenie. I co? I tutaj mamy, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrub montażowych, które musimy pewnie odkręcić, żeby zdjąć odkręcić ten silnik. No dobra, to próbuję. Przyniosę sobie klucz i odkręcamy. Tylko tak, jeszcze dla porządku, czyli trzymając kombinerkami tam za oś silnika, ten wirnik odkręcamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a nakręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To jak będziemy to później montować. Dobra, ale na razie go odkręcam. Teraz to mogę nawet trzymając ręką za tę oś. Dobra. No dobra, wziąłem sobie klucz 10 i po prostu odkręcam po kolei te śruby. Na razie je poluzuję, zaraz spróbuję tam podtrzymać ten silnik od drugiej strony. Ok, ja już te 6 śrub tutaj wykręciłem, one zaraz pójdą do czyszczenia. Tutaj na pewno była jeszcze taka, nie wiem, podkładka, uszczelka, zobaczcie. Chyba to jest aluminium, nie jestem pewien, raczej nie jest to plastik, aluminium, ale to kompletnie już się rozpadło. Taki prawdopodobnie pierścień, przez który były te śruby przykręcone. No niestety tego na razie na wymianę nie mam, no ale na razie oglądamy sobie demontaż tej pralki. Postaram się coś takiego później zdobyć. Silnik na razie jeszcze się trzyma, chyba tylko na tej osi. Odwrócę pralkę do góry nogami. O, i już tutaj silnik się rusza.
Żeby go wyjąć, jeszcze muszę odczepić od obudowy te przewody ochronne. Momencik. No, też bardzo jest to już niestety zardzewiałe. To się w ogóle oderwało. Będę musiał później zrobić tutaj jakiś otworek, albo to przyspawać, albo zrobić otworek, albo przykręcimy te przewody tutaj po prostu pod jedną z tych nóżek. Dobra. Przewód. No to spróbujmy teraz w takim razie wyjąć ten silnik, bo on jest już odkręcony. Tak jeszcze patrzę, jak on jest zamontowany. Kondensator idzie tu w tę stronę, tak jak jest wąż i przewód. Tutaj ta kostka przyłączeniowa w stronę wyłącznika. O! I wydaje mi się, że mamy silnik ładnie wyjęty z pralki. Jest tutaj też ładna tabliczka znamionowa na tym silniku. Zaraz go sobie obejrzymy. A samo wnętrze pralki będzie można teraz jeszcze ładnie wyczyścić. Tutaj jest jeszcze taka gumowa uszczelka pomiędzy silnikiem a tym denkiem kotła pralki. I to jest właściwie wszystko. Tutaj jeszcze trzeba będzie przymocować nowy wąż do spuszczania wody. No i ten wyłącznik też zaraz tutaj obejrzymy te śrubki i zobaczymy, czy go wymieniać, czy go tak zostawimy. Przyjrzyjmy się temu silnikowi. Położyłem tutaj taką podkładeczkę, żeby nie porysować obudowy pralki. Ok, i już od razu widzę, że jest to wprawdzie silnik podobny do silników typu SED-110-4, ale jest to nowszy typ, silnik typu SEK-106-4. Tutaj w tej drugiej pralce z początku lat 80. chyba mamy jeszcze silnik typu SED-110-4. ZE, EDA poniatowa, czyli chyba zakłady elektromaszynowe. W każdym razie w latach 70. jeszcze zakłady EDA nosiły nazwę zakłady elektromaszynowe. Być może w latach 80. to już uległo zmianie. W poniatowej, czyli tradycyjny producent, polski producent silników do pralek od końca lat 50. Bardzo dużo tutaj oglądaliśmy, już w każdym razie kilka oglądaliśmy tutaj silników typu BZF WR 120/78 z zakładów EDA w poniatowej z lat 60. Będziemy je jeszcze oglądać. Tego silnika, tego typu jeszcze tutaj nie oglądaliśmy, ja też go jeszcze z żadnej pralki nie wyjmowałem. Tutaj jest chyba odbita data 1988 rok, zgadza się, i jest tutaj 7, czyli z lipca 88 roku jest ten silnik. Właściwości: napięcie znamionowe 220 V, prąd jednofazowy, częstotliwość sieci 50 Hz, moc wydawana 125 W, tutaj moc pobieraną chyba mieliśmy 200 W na tabliczce znamionowej, prąd 1,2 A, tutaj klasa ochronności IP00, rodzaj pracy S1, praca ciągła, 1400 obrotów na minutę, ETA, czyli sprawność silnika 0,6, cosinus phi, współczynnik mocy 0,85, klasa izolacji B. Tutaj mamy podany kondensator, który powinien być używany z tym silnikiem. Zaraz sobie obejrzymy. Tutaj jest chyba zgodność z normą, nie wiem, z 75 roku, Made in Poland. Tu jest jeszcze pokazany sposób podłączenia przewodów do silnika i do kondensatora. Kondensator Unitra Telpot Made in Poland, typ KSMP1-7,5-400 z czerwca 88 roku, czyli wyprodukowany miesiąc przed zmontowaniem całej tej pralki. Tak sobie ten silnik jeszcze oglądałem i zobaczcie, tutaj kompletnie popękane, nie wiem, spalone, popękane, pogryzione może przez myszy. Mam wrażenie, że one są spalone. Są te sznurki, którymi związane są uzwojenia silnika. Być może doszło tutaj do jakiegoś przegrzania, a może myszy pogryzły je, kiedy ta pralka stała w piwnicy, ale przyznaję, że mam wrażenie, że one są tutaj w ogóle spalone. Te sznurki są takie jakby zwęglone w niektórych miejscach. Czyli silnik będzie prawdopodobnie uszkodzony.
Przyniosłem sobie tutaj katalog silniki elektryczne małej mocy wydawnictwa przemysłu maszynowego Wema z 1984 roku. No, czyli wydany 4 lata przed powstaniem tej pralki. Tutaj zaraz na początku w tych katalogach są silniki od pralek. Silnik indukcyjny jednofazowy z kondensatorem pracy typu SED110-4, czyli to jest wcześniejszy typ, chyba właśnie taki, jaki znajduje się w tej drugiej pralce Światowic z początku lat 80. Bardzo podobny, ale jednak troszeczkę inny rodzaj, zaraz zobaczymy jego właściwości. Silnik przeznaczony do napędu pralek domowych, wirnikowych różnego typu, może być również stosowany do innych urządzeń. Zobaczmy na jego właściwości. 50 Hz częstotliwość, moc wydawana 150 W, moc pobierana 250 W, tutaj chyba moc pobierana jest 200 W, wydawana była chyba 125 W, tak. Prąd znamionowy 1,3 A, rozruchowy 3,2 A, tutaj prąd znamionowy jest 1,2 A. Generalnie bardzo podobny. Moc pobierana biegu jałowego 145 W. Obroty, gdzie tutaj są podane obroty? 1360 obrotów na minutę, troszeczkę wolniej niż ten nasz. Praca S1. Taki sam kondensator pracy. No jeżeli chodzi o budowę, dosyć podobny silnik. Producent zakłady zmechanizowanego sprzętu domowego Predom EDA w Poniatowej, czyli taką nazwę nosiły przynajmniej w pierwszej połowie lat 80. Tutaj są już inne silniki BP2F. W bardzo wielu pralkach SHL Frania takie silniki są. BP41. Takiej pralki z takim silnikiem nie widziałem. Tutaj do wirówek jest silnik. Tutaj jeszcze jest silnik SED 14050, SED 14042. No nie ma. Niestety takiego silnika jak ten z 88 roku nie ma. Musiałbym mieć jakiś troszeczkę nowszy katalog, żeby go w nim znaleźć. No ale są tutaj wszystkie właściwości tego silnika opisane. Przyniosłem tutaj na chwileczkę do porównania taki podobnego typu silnik z zakładów EDA w Poniatowej, ale troszkę starszego typu SED110-4, chyba taki jak ten, który na przykład znajduje się w tej troszeczkę mniejszej pralce Światowic z 81 roku. No i tak jak sobie teraz patrzę, przynajmniej na pierwszy rzut oka na różnicę, tutaj tył jest taki sam, natomiast cała ta przednia pokrywa jest zupełnie inna. Tutaj mamy te, w cudzysłowie, uszy do zamontowania silnika, tak jak to było w tej drugiej małej pralce w obudowie. Tutaj jest jeszcze ta taka plastikowa tarcza z przodu, zupełnie to jest inaczej zrobione. Tutaj mamy kółko pasowe, no bo od niego szedł pasek do koła, na końcu którego obracał się wirnik w pralce, natomiast tu tego nie mamy, bo wirnik przykręcony jest tutaj na końcu już tej osi silnika. Kondensator bardzo podobny Unitra Telpot KSMP 7,5 to jest KSMP 1 7,5 ten z 88, ten z 81 roku. Tutaj dane silnika są na tej odbite na tej plastikowej pokrywie. Tutaj są na naklejce z boku silnika. Jest też schemat połączeń. Także no tak przynajmniej na pierwszy rzut oka i wygląda porównanie tych silników i troszeczkę dokładniej poczytaliśmy o właściwościach tego silnika w katalogu, o właściwościach tego silnika tutaj na tej naklejce czy na tej tabliczce znamionowej. Tutaj możemy jeszcze rzucić okiem na podłączenie przewodów. Do wyłącznika wchodzi tutaj przewód zasilający trójżyłowy. Tutaj ta niebieska i brązowa żyła wchodzi do wyłącznika. Ten przewód ochronny żółto-zielony jest podłączony do obudowy pralki. Z wyłącznika wychodzą te dwa przewody, biały i niebieski. I teraz zobaczmy, niebieski wchodzi tutaj do silnika, łączy się z tym, no nie wiem, też pewnie niebieskim albo zielonym przewodem idącym dalej do uzwojeń silnika. Biały przewód idzie do kondensatora, tutaj łączy się na wejściu do kondensatora z tym białym przewodem. Biały przewód tędy wchodzi, łączy się tutaj też z białym przewodem idącym do silnika i z kondensatora tutaj mamy jeszcze też ten czerwony przewód, który wchodzi tędy, łączy się z tym czerwonym przewodem wchodzącym do silnika. Czyli to jest w sumie dosyć proste. Możemy nawet zobaczyć tutaj na ten schemat połączeń na silniku.
Mamy źródło zasilania, prąd jednofazowy, przemienny 220 V, niebieski przewód, tak jak widzieliśmy, prowadzący tutaj do uzwojeń silnika. Tutaj mamy biały idący do uzwojeń silnika i biały idący do kondensatora i z kondensatora wychodzący czerwony przewód też tutaj połączony tak, do uzwojeń silnika. Wszystko się zgadza z tymi połączeniami tutaj na kostce przyłączeniowej. I tutaj jeszcze mamy ten przewód ochronny, również połączony do obudowy i połączony też z tą żyłą ochronną z trójżyłowego przewodu zasilającego. Z ciekawości wziąłem sobie miernik, dotykam tutaj do tych kołków wtyczki, teraz nic się nie dzieje, a spróbuję włączyć. O, zobaczcie, mamy połączenie, nie mamy, mamy, nie mamy, czyli wygląda na to, że wyłącznik jest sprawny. Zróbmy w takim razie test tego silnika. Ja go podłączyłem do zasilania i na chwileczkę go uruchomię. Tutaj powinien być ten silnik już włączony. Jeszcze raz włączę. Silnik całkiem fajnie, cichutko działa, czyli ewidentnie mimo tutaj uszkodzonego tego oplotu uzwojeń, sam silnik wygląda na sprawny. No to ja bym proponował, żebyśmy ten silnik zamontowali przynajmniej na razie z powrotem w obudowie tej pralki. Brakuje mi tutaj takiej chyba aluminiowej podkładki, która znajduje się tutaj w tej obudowie wirnika. Prawdopodobnie ona dociska ładnie tę plastikową obudowę. Jej zadaniem jest też zapewnienie tego, żeby ona się tutaj gdzieś jakoś nie przesuwała. Niestety, zobaczcie, jest to kompletnie zniszczone. To wszystko się tutaj utleniło, rozpadło. Ja takiej podkładki nie mam, ale poszukam. Na razie po prostu dam tutaj zwykłe podkładki pod te śruby. Obawiam się, że to mocowanie i tak nie będzie szczelne i tak nie będziemy mogli na razie tej pralki używać, ale nie chcę, żeby to leżało w częściach, chcę to przynajmniej na razie zmontować. A ja poszukam tutaj takiego brakującego elementu i postaram się to przy kolejnej okazji tutaj uzupełnić. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tę pralkę odkupić i wtedy będę mógł się nią dokładniej zająć. No muszę przyznać, że zamocowanie tego silnika w jedną osobę nie jest wcale łatwe, no bo tak, z jednej strony trzeba go dociskać od spodu, a z drugiej strony od góry trzeba nałożyć tutaj tę obudowę wirnika z uszczelką, trzeba spasować tutaj te otwory na śruby i wkręcić śruby. Jak puszczę od spodu silnik, to mi odpadnie, jak włożę to, odwrócę pralkę, to mi odpadnie. Kombinuję jakąś taką podpóreczkę, na której postawię silnik, nałożę na niego obudowę, złapię tutaj za ten koniec osi wirnika i wtedy przełożę przez to i dokręcę śruby. Nie wiem, czy mi się to uda. W dwie osoby pewnie byłoby łatwiej. No dobra, postawiłem silnik na takiej puszce. Zakładam teraz obudowę. O. Nie, kurczę, ta puszka jest za gruba, a gdybym troszeczkę ten silnik przesunął, może tak. Chodzi o to, żeby coś go od spodu trzymało. Kondensator będzie mniej więcej w tę stronę. No, mam tutaj otwory na śruby, ok. Założę teraz tę obudowę wirnika. Może to nie jest głupi pomysł. Dobra. No i spróbujmy teraz jakąś śrubę przykręcić. O, chyba wkręca się śruba. O, jak dobrze by było, gdybym złapał ten silnik, to już mi tam nie odpadnie. Druga śruba chyba też się wkręca. Dobra, czyli to jest fajny sposób. Czymś ten silnik od spodu podeprzeć, nałożyć na niego obudowę, trafić tutaj śrubami w otwory i przykręcać. Chyba już to tym razem przykręcimy. Przedtem trochę przyznaję, że się namęczyłem i wcale dobrze to nie działało. Tak jak mówiłem, tutaj powinna być ta taka duża aluminiowa podkładka po obwodzie idąca, no ale niestety jej nie mam. Tę podkładkę uzupełnimy, jak tylko ją znajdę. Na razie chcę, żeby było to zmontowane, żeby
pralka nie leżała w częściach. A no będziemy się jeszcze raz wtedy zmęczyć z całym tym mocowaniem silnika, bo trzeba będzie wszystkie te śruby jeszcze raz odkręcić. Mocno, zaraz jeszcze grzechotką dokręcimy mocniej te śruby. Dobra, ale zobaczmy, jak wygląda silnik z drugiej strony. No całkiem fajnie. Zaraz muszę, odsłonię. Chyba nawet ten kondensator mniej więcej tak był pomiędzy tymi elementami zamocowany. Dobra, tutaj będziemy się zajmować zaraz tym wyłącznikiem, ale silnik jest już tutaj mocno przykręcony. No to jeszcze tylko dokręcę troszkę mocniej te śruby. Przyznaję, że z tym włożeniem silnika troszeczkę się namęczyłem, zanim wpadłem na pomysł, żeby go właśnie na jakiejś puszce postawić i już dokręcać tylko od góry. Dobra, nie chcę tego bardzo mocno dokręcać, bo jak będziemy mieć tą podkładkę, to jeszcze i tak to wszystko dokręcimy. Fajnie. Prawdę mówiąc, to chyba możemy nawet nakręcić już tutaj ten wirnik, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara go nakręcamy, ale muszę przytrzymać tutaj za koniec osi silnika i nawet lepiej, jak zrobię to kombinerkami. Hej! Ok. Wirnik jest mocno dokręcony. Tutaj za koniec tej osi trzymałem kombinerkami i możemy, prawdę mówiąc, też już założyć tutaj ten wentylator. Ja go po prostu tutaj wciskam w ten sposób. Zobaczmy jeszcze, dlaczego ten wyłącznik, który jest sprawny, dlaczego on odpadł tutaj od mocowania w tej ściance. Tutaj są dwie takie śruby, które chyba powinny być przykręcone tutaj do tej obudowy tego wyłącznika, natomiast w nich się chyba łebki urwały albo nakrętki od nich odpadły. Tak wygląda cały ten wyłącznik. Łącznik do wbudowania. Nie ma tutaj danych producenta. Przypuszczam, że również z zakładów EDA w Poniatowej. Taki bardzo typowy właśnie do pralek. Tu niestety ta przednia część mocno już zardzewiała. Dobra, może kiedyś będzie okazja, to wymienimy. Ja nawet mam taki łącznik, także warto byłoby go wymienić, jeżeli ta pralka by trafiła do mnie do kolekcji. Natomiast można by go po prostu tutaj przykręcić śrubkami, tylko zobaczę, czy uda mi się wykręcić te ewidentnie urwane śruby. Chyba tak. Czyli jeżeli znajdę podobne, to będę mógł go tutaj po prostu przykręcić. Jedna w ogóle wypadła już. A ta druga? Ta też się wykręca, fajnie. Zaraz poszukam takich krótkich, pasujących śrubek i wtedy ten wyłącznik tutaj przykręcimy. Ciekawe, pewnie te łebki się od nich po prostu urwały. Pod wpływem drgań, wstrząsów. Już mam chyba dwie pasujące śrubki. Zobaczmy najpierw jedną. Tak, tutaj przejdzie. Ok, wkręca się, a ta druga. Chyba też. Trzyma się.
Tutaj też się trzyma fajnie. Zobaczcie. Ok. No to nałożę teraz obudowę. To jeszcze jest taka śrubeczka na końcu, którą chyba powinienem wkręcić tam w ten łącznik. O, i obudowa teraz też jest ładnie trzymana. Tutaj jeszcze dobrze by było podłączyć do obudowy tę żyłę ochronną i ten przewód. Troszeczkę, przepraszam, za krótki mi się zrobił tutaj ten przewód. Muszę troszkę wyciągnąć. O, dobrze. On był na takiej blaszce, już nie wiem w którym miejscu, przymocowanej do obudowy. O, tu chyba ona się odłamała. Natomiast no, możemy to na przykład przykręcić tutaj do tej śruby pod nóżką. Też będzie to wtedy połączone z obudową. Dobra, to tak zrobimy. O, myślę, że teraz te przewody są też solidnie połączone tutaj z obudową. No to co nam jeszcze tutaj zostało, to ewentualnie właśnie wymiana tego urwanego węża spustowego. Ja nawet mam jakiś taki też już w nie najlepszym stanie, ale zaraz spróbuję go tutaj dopasować. O, zobaczcie, nawet mam taki też nie nowy, ale nie aż tak sparciały wąż do spuszczania wody. Nawet on jest dokładnie w tym samym kolorze. No, ten oryginalny był już strasznie tutaj popękany. Także odkręcamy po prostu tę końcóweczkę. Pamiętam, jak kiedyś w samochodach od układu chłodzącego były wszystkie węże w ten sposób mocowane. Odkręcamy, luzujemy to. O, wychodź. Wyciągnąłem już. Tutaj tę przelotkę węża z powrotem włożyłem. Ja to trochę posmarowałem takim hydraulicznym glidexem, bo te węże wtedy tutaj dużo lepiej przechodzą. No i teraz tutaj ten, w cudzysłowie, nowy wąż wkładam. Też jest posmarowany glidexem, bardzo ładnie wchodzi. I naciskam go tutaj, o, na to mocowanie. Nakładam tę metalową obejmę. O, mogę teraz zakręcić tutaj. Ok, ten wąż jest nawet dłuższy niż był tutaj w oryginale, ale ja go tak zostawię, bo szkoda go obcinać. On się może też kiedyś przydać do jakiejś troszeczkę większej pralki, a tutaj damy po prostu krótszy, ale na razie niech tak zostanie. No dobra, to wydaje mi się, że pralkę mamy właściwie ponownie zmontowaną. Możemy spróbować, jak będzie teraz działała. Może najpierw w tej pozycji na chwileczkę ten silnik podłączę. Możemy zrobić też test z połączeniem tej pralki szeregowo przez amperomierz, tak jak robiliśmy to niedawno z pralką Frania. Tutaj na tym silniku, pamiętam, na tabliczce był prąd znamionowy 1,2 A. Podczas pracy prąd rozruchowy jest większy. Nie mam tego silnika w katalogu, ale przy silniku SED 110.4 prąd znamionowy wynosi 1,3 A, czyli trochę podobnie jak tutaj. Prąd rozruchowy 3,2 A, czyli zakładam, że tutaj też prąd rozruchowy pewnie będzie wynosił coś około 3 amperów. Zobaczmy, jak będzie to tutaj wyglądało. Podłączyłem ten amperomierz tutaj do zakresu pomiarowego do 25 amperów, czyli pomiar będzie dotyczył tej środkowej skali. No i widać, że tutaj wskazanie jest dużo za duże, bo przechodzi 5, dochodzi praktycznie chyba tutaj prawie do 7,5 ampera. Troszeczkę mniej, jakieś 6 pewnie, 6, 6,5.
Tak, po tym krótkim teście silnik jest zdecydowanie za ciepły, tutaj prąd był zdecydowanie za wysoki, za bardzo przekraczający wskazania na tabliczce znamionowej. Myślę sobie, że winnym może być ten stary kondensator z końca lat 80. Spróbuję zamówić tutaj pasujący kondensator, współczesny, dobry. Wymienimy go, zobaczymy, czy ten silnik będzie wtedy lepiej pracował, czy może już w samym silniku doszło też do uszkodzeń, które będą kwalifikowały go do przewinięcia, a w każdym razie do ewentualnej wymiany. Widzieliśmy, że taka wymiana silnika w tego typu pralce jest stosunkowo łatwa i szybka, jak już się wie, jak go stąd wymontować. Ale najpierw spróbujmy w jednym z kolejnych odcinków zobaczyć, jak będzie to działało z nowym kondensatorem. Bardzo Wam dziękuję na koniec za ten dzisiejszy odcinek. Myślę, że dosyć fajnie było obejrzeć sobie tę pralkę Światowic z myszkowskiej fabryki naczyń emaliowanych z końca lat 80., w tym przypadku z 88 roku, praktycznie z końca PRL-u. Zobaczyliśmy, jak ta pralka jest zbudowana, zobaczyliśmy ten bardzo prosty sposób zamontowania w niej silnika, obejrzeliśmy sobie troszkę silnik, zdiagnozowaliśmy być może przyczynę złego działania tego silnika, zobaczymy, jak on będzie działał po wymianie kondensatora. Postaram się taki kondensator jeszcze dzisiaj zamówić i może jutro, pojutrze zrobię odcinek o jego wymianie. Mam nadzieję, że ten silnik nie uległ jeszcze uszkodzeniu z powodu dłuższej pracy z takim niesprawnym kondensatorem. Zobaczymy to. Tej mniejszej pralki Światowit już tutaj na biurku nie stawiałem, bo by mi się nie zmieściła, ale niedługo też się nią zajmiemy, obejrzymy ją sobie, rozmontujemy, porównamy z tym troszeczkę starszym modelem. W kolejce czeka jeszcze jedna pralka Światowit, znacznie większa od tej, chyba z połowy lat 80. No i w kolejce czekają jeszcze dwie klasyczne pralki SHL Frania. Jedna z lat 60., druga z początku lat 70., także będzie jeszcze, jeśli chodzi o tematykę pralniczą, będzie jeszcze co oglądać. Już teraz zapraszam Was na kolejne odcinki o pralkach i nie tylko o pralkach, a mam nadzieję, że do tej pralki jeszcze wrócimy i być może okaże się, że będzie ona jeszcze całkiem dobrze działała i wtedy sobie zrobimy w niej próbne pranie, bo dzisiaj nie ma to sensu, można by tylko ten silnik jeszcze bardziej uszkodzić. Cześć i do zobaczenia w następnych odcinkach.